od nowa. Restauracja starej torby, która swoją drogą ma więcej lat niż ja, została skończona. Zaraz Wam opowiem o szczegółach renowacji. Patrzcie, kogo znalazłem. Nieki fajny jesteś. Pogoda nie rozpieszcza, ale w końcu jest zima. Niby -3, ale pisało, że odczuwalna w okolicach -11. Wiatru też nie brakuje, fala się wzmaga. Nawet trochę śniegu się trafiło. A, pierwsze przeszkody. Tam gdzieś w oddali ośrodek, wśród fal i zimna. Tu jakaś ładna zielona polana, nie zasypana śniegiem. Cześć, tu Tajga. Dzisiaj w takiej zimowej scenerii. Dla mnie jest Wigilia. Dzisiaj jest 24 grudnia. Życzyłbym Wam wesołych świąt, ale Wy oglądacie to w nowym roku. Dzisiaj pogoda prozimowa. Śnieżnie, chłodno, mroźno. Słuchajcie, słowem wstępu, będę dzisiaj w takich leśnych bardziej okolicach, bo naprawdę wieje tam na otwartych przestrzeniach. A nie chciałbym, żeby wiatr zagłuszył moją mowę, no bo nic nie zrozumiecie. Znajdziemy sobie jakieś fajne miejsce. Dzisiaj oficjalny test polowy tej raportówki, listonoszki, którą odnowiłem. No na wstępie powiem, że był to mój pierwszy raz kompletnie, więc cudów bym się nie spodziewał po tej odnowie. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę mi się podoba. O, czekajcie, bo tu ślisko. No jak tam ładnie, w ogóle to taka dosyć wysoka góra, tego tak nie widać, bo jest aparat szerokokątny. No ale to jest naprawdę, zobaczcie, drzewa i one się jakby równają z tą górą. A kamera strasznie załamuje ten obraz. Kolejna przeszkoda. Tędy zawsze te motokrosy z pierwszego filmu przejeżdżają. A ja spróbuję nie wpaść do wody. Cyk, cyk i gotowe. Zobaczcie jaka sceneria dzisiaj. Zimowy ośrodek. Mam nadzieję, że wiatr dzisiaj nie zagłuszy mojej mowy, bo strasznie wieje na tych otwartych przestrzeniach. A ja tutaj chodzę przy wodzie, więc ten wiatr czasami podwiewa. Odnowa czy restauracja starej torby, tej, którą mam na sobie. Nie wiem, listonoszki lub tak zwanej raportówki z PRL-u, która swoją drogą ma więcej lat niż ja. Została skończona. Słuchajcie, trwała 2 tygodnie, ale to nie były 2 tygodnie pracy, 2 tygodnie jakoś tam, nie wiem, ciężkiej renowacji. Sama w sobie renowacja trwała 5 do 7 dni. Coś koło tego. Nie było to bardzo dużo pracy, ale z pewnością wymagała douczenia się pewnych spraw. Według mnie nie poszło źle. Natomiast ten drugi tydzień to po prostu było czekanie na przedmioty. No i dlatego to się tak wydłużyło. No ale już jest gotowa. Zaraz Wam opowiem o szczegółach renowacji. Co do samego procesu renowacji, powiem Wam, że naprawdę mi się podobał. Był bardzo ciekawy. Nowe doświadczenie, zawsze na plus. Chciałbym robić to częściej. Być może znajdę jeszcze jakieś takie rzeczy do odnowienia, do odrestaurowania na tym samym targowisku, na którym znalazłem tą torbę. Wysepka, cypelek. Jak na Titanicu będę stał na cypelku. Co ciekawe, tam, no dobra, może troszkę tam wyżej, jest Orle Gniazdo, czyli to miejsce, w którym byliśmy na ostatnim filmie. A co jeszcze ciekawsze, pierwszy film był nagrany na tej górze, a my jesteśmy w takim urokliwym zakątku. Tutaj cypelek, tam zatoka. Piękna pogoda, żeby zmarznąć w dłonie. Wbrew temu, co pierwotnie zakładałem, torba jest mega pojemna. Bo naprawdę, patrzcie, mieści cały bidon, powerbanki, jakieś tam jedzenie. Nie jest przy tym zbyt ciężka i toporna. Nasze miejsce na biwak, nic szczególnego, ale kilka pieńków w okolicy zdecydowanie ułatwi rozstawienie się. Standardowo herbatka, proszę bardzo. Zupełnie nowym, zapomnianym przeze mnie etui. Zrobiłem je razem z moim zestawem outdoorowym, a tego zapomniałem zabrać. O proszę bardzo, taki przenośny uchwyt na małą butelkę. Spoko sprawa, naprawdę. O nie, no przeciekła. Coś się stało. Moi drodzy, za dużo nalałem. Moja wina. Dzisiaj herbatka świąteczna, moi drodzy. Malina z cynamonem i bezą? Bezą, tak, słodką bezą. Ale ciepła. Zaraz tu wpadnę do wody i tyle będzie. Wczoraj rodzinne pieczenie ciasta. Specjalne otwarcie. O, mała kosteczka. Seromakowiec. Własnej roboty.
Zaraz będziemy testować do herbatki. Talerzyków tylko nie ma, taka zastawa. Ale dobra tam. Ale dobra jest. Wybrałem się na targowisko lokalne. Pokręciłem się, było zimno jak diabli, tak jak dzisiaj. Tam są fajne rzeczy, fajne starocie. Jak na przykład ta torebeczka. Kawał skóry, nie? Na ekranie będziecie mieli przebitki. Jak strasznie wyglądała. Tutaj miała strasznie czarne, przygniłe już. Obdrapana była cała mizdra. Tutaj na klapce tak samo, strasznie spękana, aż się łuszczyła. Pasek tutaj był tak sparciały, że go od razu wyrzuciłem. To było zaśniedziałe, brzydkie, to tam spolerowałem. No i słuchajcie, podchodzę do straganu. Tam pan nie miał za dużo rzeczy, ale no ta torba akurat mi się rzuciła w oczy. I pytam się go, ile chce. A on mówi, że 2 dyszki. Mówię, że dam dychę. Trzeba się targować. A on, że nie, no dobra, coś tam i mówi, że nie ma szans. Ja mówię, dobra, to w połowie drogi się spotkajmy, 15. Dobra, poszło, nie? Mówię, jak zawsze, no, zawsze działa. No i słuchajcie, pierwsze co zrobiłem, jak ją przyniosłem do domu, to wrzuciłem ją do takiej wielkiej miski i całkowicie zasypałem i wtarłem w nią mąkę ziemniaczaną, skrobię, żeby wyciągnąć z niej jak najwięcej wilgoci. Następna runda była soda oczyszczona, żeby całego zapachu jakby pozbyć się i zrobić go takim neutralnym, takim, wiecie, nie drażniącym nosa. Następny krok, i tutaj już mam przebitkę, zacząłem szlifować. Najpierw papierem ściernym ręką, bo nie byłem pewny, czy mizdra to zniesie, taka wiekowa zwłaszcza. A potem zobaczyłem, że jest w porządku. Zacząłem szlifować szlifierką oscylacyjną. To widzicie na filmie. Super robota, mega szybko. Papierek 120, potem 160 i w górę. Nie jest idealnie, ale jak widzieliście tam przed chwilą na filmie, jest naprawdę gładziutka, mięciutka. Ona zyskała drugie życie dosłownie. O, tam sobie leży, tak a propos, razem z moim ekwiwalentem biwakowym. Zobaczcie, ta mizdra jest, no teraz tego nie opiszę, ale jest tak gładziutka, jakbyście dzikie zwierzę po prostu dotykali po sierści. No jest coś wspaniałego, nie spodziewałem się takiego efektu. Jak już ta cała skrobia ziemniaczana, wiecie, soda, pył z mizdry, bo mizdra strasznie się pyliła, zaczęło unosić się i tak dalej, to wydmuchałem to sprężarką, sprężonym powietrzem i słuchajcie, zacząłem natłuszczać, powolutku natłuszczać, ale lico, mizdry absolutnie nie ruszałem, nie zabezpieczałem niczym. Bardzo, bardzo wdzięczna skóra, to jest jakiś naprawdę fajne lico. Natłuszczanie poszło gładko, standardowo mój ulubiony olejek rycynowy, zostawia taki fajny, korzenny zapach. I to naprawdę uszlachetnia ten kolor skóry i odżywia ją na długi czas. Następnie było polerowanie, krótki, szybki proces. Znalazłem też w domu taki krem antykujący, a raczej krem do skór antykowanych. Nałożyłem delikatnie, dałem temu wyschnąć. Słuchajcie, szczotka z włosia końskiego przepolerowałem. No miód, wyglądało wspaniale. Już wtedy chciałem to, wiecie, szyć, zostawiać już wszystko jak leci i po prostu robić co do mnie należy, czyli skonstruować torbę od nowa. Ale dałem sobie jeszcze na wstrzymanie i użyłem wosku pszczelego, tego środka bezbarwnego Palc. Tak się nazywa. Też wspaniały środek, fajnie się wciera, zostawia fajną warstwę taką, no właśnie wosku, ale nie jest on drastycznie ani widoczny, ani nie czuć go pod palcami, nie brudzi, wiecie, nie zostawia smug, więc naprawdę fajna sprawa. Jak już to zawoskowałem, wszystkie te dziury, takie tutaj pęknięcia i tak dalej się wyrównały, troszkę się zamknęły te pory, więc wiedziałem, że torba będzie zabezpieczona. Metalowe elementy również odnowiłem, ale nie są idealne, bo naprawdę ciężko to było zetrzeć. Ja próbowałem papierem ściernym, słuchajcie, pastami do metalu, ale no nie podołały w 100%. Mimo wszystko, patrzcie, pięknie błyszczy. Chodzi o to, żeby nie wyglądało to tak źle, jak wyglądało na początku. I chyba się udało. No i ostatni produkt, na który czekałem najdłużej, to były te nici, bo zamówiłem różne kolory, bla bla bla, ale one nie przychodziły, więc wstrzymywało mnie to przed zszyciem tej torby od nowa. Ale jest taka fajna brązowa nitka, 0,8 mm, leciutko woskowana. Ja musiałem jeszcze dziurkować dodatkowo te otwory szydłem, bo były nieregularne. Ktoś sobie tam gdzieś, wiecie, doszywał, wielokrotnie reperował. No i nie dziwię się, bo naprawdę jest świetny kawał torby z niej. Nie chciał się ktoś ewidentnie z nią pożegnać i ja chyba będę miał tak samo. Wnętrze również było zgnite. Udało mi się to jako tako odratować. Wygląda dobrze. Ale co ważniejsze, słuchajcie, powodem głównego jakby smrodu była taka tutaj wszyta tekturowa, wiecie, przedziałka, nie? Strasznie źle pachniała, więc ją całkowicie usunąłem. Tutaj zrobiłem takie zakładki, po prostu przeszyłem te boki i to było wszystko, co zrobiłem tak naprawdę. To jest cała renowacja. A jako bonus powiem Wam, że razem z nićmi przyszedł stempelek, którym będę się od teraz sygnował. Mam nadzieję, że wygląda w porządku. Mi się podoba. Dawaj herbatę, bo zimno jak nie wiem. Tyle się nagadałem. Trzeba spróbować serniczek. Wygląda jak taka zebra.
Bardzo dobry, mega słodki, trochę przesadziliśmy tam z miodem, ale ma w sobie i powidła śliwkowe, wiecie, skórkę kandyzowaną z pomarańczy, twaróg. No wspaniały przepis. Jakbyście chcieli, to wam podeślę. Piszcie w komentarzach. Pakuję klamoty i do domu. Co jest? Kamera upadła. Jeśli podobają wam się takie materiały, zostawcie łapeczkę w górę. Dajcie mi znać w komentarzu, że wam się podoba lub wam się nie podoba. Być może. No i zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale Tajga, kliknięcia w dzwoneczek. Na pewno coś ciekawego się tutaj dla was znajdzie. Trzymajcie się. Niech skóra będzie z tobą i szczęśliwego nowego roku. Cześć. Co to jest? Jakaś słowojka? Wow.